Serdecznie w dniu dzisiejszym na moim kanale. Jestem już po zamontowaniu wszystkich paneli z 5 ich. Połączenie jest szeregowe. Aby uniknąć pętli indukcyjnej, zastosowałem przewód plusowy tutaj na profilu. Tam na końcu ostatni panel ma plus. Złącza plus z minusem łączone w połączeniu szeregowym. Napięcie wtedy sumuje się. Amperaż zostaje stały. Jest to bardzo ważny element, jeśli chodzi o falownik trójfazowy. Nie pamiętam, ile daje tam, może 10 kW. Jaki amperaż jest dopuszczalny dla niego? 850 V chyba jest w instrukcji, a ile amper nie wiem, nie pamiętam. Ale przy połączeniu równoległym stosujemy je, kiedy panele mamy różnych producentów, różnych mocy, i wtedy takie coś można zastosować. Tutaj wszystkie panele są jednego producenta, jeden model o tej samej wartości napięcia. Także połączenie szeregowe, aby uniknąć pętli indukcyjnej. Tak jak mówiłem, tutaj mamy przewód plusowy, plus z minusem łączymy. Na końcu mamy wyjście i chodzi przewód plusowy, tak, i złącze z ostatniego panelu. Tu jest minus i już wchodzi sobie do koryta i do kotłowni na dół. Tutaj mam podłączony miernik. Co prawda już słońca nie ma z tej strony, ale to jest takie napięcie jałowe, jest ustawione na 1000 V, prąd stały. Miernik chiński najtańszy, ale tutaj więcej nie będzie. 330 V mamy. Ucieka mi ten kabel. 330 V jest. Także napięcia sumują się. Amperaż zostaje taki sam jak dla jednego panela. Teraz Wam przedstawię, jakie są minusy takiego rozwiązania. Tutaj mamy takie wsporniki. Trzeba zastosować grzebień taki na wróble albo na cukrówki, żeby tutaj nie siedały zimą, bo jest miejsce, gdzie można sobie siedzieć. No i niestety trzeba przykleić będzie takie kolce. To dodatkowy koszt, wychodzi to właśnie wszystko podczas montażu. Drugim minusem jest to, że mamy zacienienie na tej ścianie do samego dołu praktycznie jest cień. Mój plan już nie wypalił, bo nie zamontuję tutaj drugiego obwodu paneli pod tym stringiem. Będzie tylko ten mobilny na kółeczkach, który jest można odsunąć od ściany, i ten na górze, i to wszystko. Zimą, jak będzie słońce niżej, to być może będzie ta część odsłonięta, ale w tej chwili jest cień aż do gzymsu, także nic tutaj więcej nie założę. Będą musiały jeszcze wjechać panele na blaszak. Chcę mieć 13 kW ogólnie, tyle ile można podpiąć do falownika. To też nie będzie durne rozwiązanie, bo mamy praktycznie od wschodu, południe i zachód. W 3 miejscach będą usytuowane panele, także najwięcej na południu, na tej ścianie, i największa produkcja, największe uzyski są, wiadomo, od strony południowej. No ale nie da się, nie przeskoczymy. Także to zostaje tylko jeden obwód paneli na takim odchyleniu od ściany. Zobaczcie, serwis jest super. Możemy dojść do wszystkich śrub tam na górze. Ja tu jestem przy dolnej części, gdzie mamy złącza MC4 przyłapane. Wszystko jest do profilu PV tego dolnego.
Tutaj mamy blaszkę uziemiającą, ona pomogła mi przy ustaleniu szerokości. Od środka jest śruba, którą przykręcam. To co Wam mówiłem, że mam już wpuszczone w rowek teowy M8 z inoxa. Nasadzam na to panel. Jest problem, bo te otwory są fasolkowe. To jest dwa rozstawy są tych w panelach otworów, ale to sam w pojedynkę zamontowałem cały obwód paneli na ścianie bez nikogo. Sam od początku do końca. Jest możliwe to do zrobienia samemu, łącznie z wciągnięciem panela po kolei, jeden po drugim, na rusztowanie bez jakichś linek, tylko poziomami. Na pierwszy poziom na deskę, później na drugi i trzeci już do góry wsunięcie na śruby. Jak już tu na dole sobie złapałem, w tej dolnej części ustaliłem siat panel na te, chociaż na jedną nakrętkę, na jedną śrubę, tak, już nie zjeżdżał mi. Mogłem ustawić sobie drugą stronę, podsunąć śrubę i wtedy przyłapać te dwie nakrętki, wejście z drugiej strony i tam nałożenie, kontra. Te blaszki uziemiające są po to, że przy dokręcaniu chodzi o uziemienie całego obwodu, że do tego profila PV tutaj pójdzie taka śruba wpuszczana i do niej przewód uziemiający odgromowy do szpilki na dole pod spodem. Tak to będzie zrobione. No i co, no jeszcze pokażę Wam z zewnątrz, jak to wygląda. Muszę jakoś stąd wyjść. To jest masakra. Nie wiem, jak to zrobić. I tak to wygląda. Równo wyszło. Jest ok. 8 sztuk. Każda po 415 W. Także jest moc. Ponad 3 kW tutaj będzie. Zobaczymy, jak podłączę to do falownika. Jeszcze tam te małe rozdzielnice przed falownikiem, przejście przez ścianę i zabezpieczenie w środku dodatkowe. I to cała filozofia. Czy opłacało się to robić? Myślę, że warto było zrobić taki string paneli, ponieważ zimą śnieg tutaj się nie będzie trzymał. Wszystko samo się oczyści. Nie trzeba będzie odśnieżać. Niżej słońce przy tym kącie pochylenia 72 czy 3 stopnie będzie robić robotę. W okresie letnim tej energii to z tego obwodu, co jest na stojaku i na wiacie, wystarcza. Chodzi o okres zimowy, tak, gdzie mamy pochmurne dni. No i ta produkcja jest na niskim poziomie. Po to zwiększam ilość paneli, żeby po prostu ten 1 kW w pochmurny dzień panele były w stanie wyprodukować, żeby po części zasilić baterie, naładować je. Zobaczymy, jak to będzie się sprawować. Co, na dziś to będzie tyle. Jak już podłączę do falownika, zobaczymy, jakie będą uzyski. No i
i tyle. Dziękuję za uwagę. To wszystko na dziś. Cześć. Pozdrawiam.